I ostatni dzień naszej podróży do domu 567 867 km i na 17:50 mamy być na miejscu, a mamy godzinę 8:56. Nasuwamy do domu prędkością absurdalną. Zaraz coś odpadnie albo odleci kawał dachu. Coś się zaraz tu wydarzy w tej słuchawka. I oczywiście 10 km przed Polską koreczek na świecku. Jesteśmy w domu. Tak, mamy godzinę 19:07 i można powiedzieć, że dojechaliśmy do domu, bo zostało nam 3 km. Zjeżdżamy z autostrady. No i dzisiaj ciężko było. No i jesteśmy w Komornikach. Dobra, kończymy to. Ale już raczej tego nie będziemy więcej powtarzali w wersji z kamperem. Nie. To nie. 15 dzień naszej podróży, można tak powiedzieć, kamperem po Europie. I tak chwila takiego małego podsumowania, ponieważ dzisiaj już w nocy spaliśmy w domu. Samochód rozpakowywaliśmy i opróżnialiśmy ze wszystkich naszych rzeczy. I dzisiaj takie małe podsumowanie, jak to wyszło. Przypomnę, że kamper kosztował nas za te 15 dni 9000 zł, co jeżeli podzielimy, to wychodzi po 600 zł za dobę i jest to bardzo dobra cena tej wypożyczalni. Tutaj wrzucam jaka to jest wypożyczalnia i kontakt do niej, bo bardzo sympatycznie i fajnie to wszystko z nimi wyszło. Do tego kamper jest praktycznie nówka, był przed nami tylko 4 czy 5 razy wypożyczony. I podsumowując, pamiętajcie o tym, że te 600 zł to nie jest jedyna rzecz, którą wydacie, bo jest masę innych kosztów. Przede wszystkim jest to paliwo i warto o tym pamiętać. I jak jechałem w kierunku Hiszpanii, to jechałem bardzo ekonomicznie i bardzo oszczędnie, bo nie przekraczałem raczej 105 km na godzinę i spalanie wahało się tym autem konkretnym, które miało wtedy przejechane 12 000, wychodziło 10,3 bodajże, albo 10,2 litra. Natomiast jak wracaliśmy już z Hiszpanii i każdemu będzie się bardziej śpieszyło do domu, to wyszło mi to spalanie już 11,2. Teraz jak tu spoglądam na komputer, bo nie kasowałem tego od samego początku. Auto ma w tej chwili przejechane 17 000 km. No i o tym należy pamiętać. 5000 km razy 11,2. Prosto sobie to przemnożyć. No i ceny paliwa. Tutaj w Polsce, jak wiecie, dzisiaj jest 30 lipca, już troszeczkę to paliwo staniało i można zobaczyć je poniżej 8 zł na stacjach benzynowych. Natomiast Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, cena była bardzo podobna i wahała się od 1,85 eurocentów do 2 euro za litr paliwa. Do tego jeszcze mamy AdBlue i to AdBlue będę musiał uzupełnić, więc to jest kolejny koszt. Jeszcze przechodząc dalej, sprawdźmy ile godzin jazdy. 62 godziny 16 minut było samej jazdy w tym i 5081 km zrobiłem i naprawdę trzeba lubić jeździć duże odległości, żeby takie sobie zaplanować taki przebieg. Dla mnie to nie jest jakiś problem, w ogóle auto też dla mnie nie było problemem, to też zaznaczę z racji jej wielkości, ponieważ ja busami najeździłem już, o Jezus, 200 000 przejechałem busami, więc dla mnie to nie była ani żadna atrakcja jazda takim dużym autem z widokiem z góry, ani żadnym problemem manewrowanie tym, ale musicie to też mieć na uwadze, że jest to naprawdę spory samochód i wysokość jego też, na to też trzeba zwracać uwagę, szczególnie we Francji
i na jakiekolwiek mostki i tak dalej, musimy pamiętać o tym, że przejeżdżamy, na przykład ten samochód przejeżdża chyba 3,10 m. No to, co jeszcze chciałem tu powiedzieć? Aha, no i bardzo dużym kosztem, z czego się nawet nie spodziewałem, szczerze mówiąc, są kempingi. I tutaj ceny były, pierwszy nasz kemping, najtańszy, nad rzeczką, gdzieś tam w Niemczech, już blisko granicy z Belgią i Luksemburgiem. To było 15 euro plus 4 euro za prąd. Natomiast najdroższym kempingiem płaciliśmy 68 euro za dobę na Costa Brava. Też już tam można powiedzieć ze wszystkim. A przypomnę, że my podróżujemy tylko w 2 osoby i 1 mały pies, gdzie często za tego psa w ogóle nie pytali się o psa, nie brali psa pod uwagę. Inaczej to będzie wyglądało przy 4-osobowej ekipie. Jedzenia. Ja nigdy jedzenia nie liczę, można powiedzieć, ponieważ czy będę na wakacjach, czy jestem w domu, jeść muszę, a szczególnie jeżeli tutaj jadę na takie wakacje, gdzie mogę zabrać bardzo, bardzo dużo rzeczy sobie właśnie do tego kampera i my tak zrobiliśmy, czyli wszystkie napoje i te woda i te napoje takie bardziej, można powiedzieć, wyskokowe. Wszystkie sobie zabraliśmy i praktycznie napoi żadnych nie kupowaliśmy. Oczywiście możecie sobie wzięliśmy sobie kilka obiadów, ale tych rzeczy ja nie liczę. Na pewno jeżeli mamy ochotę, no to kupujemy sobie obiad w restauracji czy kolację w restauracji, bo tych lokalnych produktów trzeba spróbować. Dlatego ja mówię, nigdy nie liczę jedzenia, no bo jedzenie i tak musimy sobie kupić, i tak musimy sobie kupić. Chyba że no, faktycznie jest ewidentnie droższe w innym kraju, a my go nie zabieramy. No i tak myślę, że to by było na tyle. Jadę kampera oddać. Mam w umowie napisane, że do godziny 11 muszę go zwrócić. Mamy 9:30, więc muszę jeszcze podjechać, uzupełnić AdBlue. Muszę podjechać, zatankować paliwo na stacji, którą mi wskazał wynajmujący. I tyle. I samochód zdam i tutaj się nic z samochodem. 2 rzeczy, których ja nie popsułem, a które się, można powiedzieć, jedna się popsuła sama, to się oderwała jedna deska w bagażniku. No i był uszkodzony stolik, ale tam taka jedna podpórka tam była uszkodzona. Także wszystko poszło sprawnie, polecam. Każdy niech sobie spróbuje, my już więcej na pewno nie będziemy się wybierali, bo te korki, te problemy z kempingami, które są, mamy rok 2022, jest to tak popularne, spędzanie wolnego czasu i urlopów, że nie ma miejsc na kempingach i czasami trzeba wielogodzinnie, naprawdę wiele godzin poświęcić na to, żeby znaleźć sobie kemping, żeby można było zaparkować i się przespać. I to jest dla mnie mega słabe, a poza tym jest mega drogie, no bo na Costa Brava te 68 euro, które płaciliśmy, to praktycznie, sprawdzałem sobie na Bookingu, praktycznie w tej samej cenie byśmy dostali bez najmniejszego problemu nocleg w jakimkolwiek hotelu, pensjonacie czy mieszkaniu, które można wynająć. A nie było miejsc na kempingach, bo tych kempingów tam były chyba 2 tylko w tej okolicy. I jeden był zajęty kompletnie, a drugi znalazł miejsce łaskawie dla nas. Także my na pewno już się z Monią nie skusimy na wakacje kamperem. Poza tym, mimo tego, że dla mnie nie jest problemem jeżdżenie długich odległości i dla Moni tak samo, to no, było to upierdliwe. Ten powrót, który zrobiliśmy w 35 godzin, przejechaliśmy 2000 km i w międzyczasie oczywiście mieliśmy postój 12-godzinny na spanie pod Stuttgartem, gdzie też zapłaciłem nad jeziorem między Stuttgartem a Frankfurtem nad Menem 43 euro za nocleg. No, mega słabo. A i jeszcze bym zapomniał, musicie pamiętać, że są płatne autostrady. I szczególnie we Francji warto to pamiętać, bo tam jak wracaliśmy, to chyba zapłaciłem gdzieś ze 100 euro za wszystkie te autostrady. Także to też jest spory koszt. Ja to wszystko sumuję sobie do jednej kupy, bo płaciłem tylko jedną kartą. Miałem określoną ilość gotówki w euro i sobie to wszystko sprawdzę dokładnie, ale to na pewno nie były tanie wakacje. No i jeszcze jedna, która mi się przypomniała. Jeżeli jedziecie, nie wiem, z dziećmi czy ze znajomymi i wydaje Wam się, że sobie pojedziemy, będziemy sobie rozmawiali, albo będziemy sobie rozmawiali i będziemy jechali, nie wiem, razem z tirami,
bo ja też tego nie przewidziałem. Jest tak duży hałas od tych plastików, od tej nadbudówki, która robi świszczy, wszędzie wiatr wieje i wszystko to, co mamy popakowane, gdzieś tam stuka, puka, skrzypi, no i cały samochód jest jedną wielką gruchawką. My akurat w dwójkę, no to mogliśmy sobie porozmawiać, ale niestety ten hałas od tego samochodu w trakcie jazdy, jak już jedziecie powiedzmy powyżej tych 105 na godzinę, jest tak duży, że to cholernie męczy. Ja nie byłem nigdy tak umordowany jazdą takich kilometrów, jak to zrobiliśmy wczoraj. No wczoraj już miałem kompletnie dosyć. Niewygodny fotel, bo to jednak ani nie jest na pneumacie, ani nie jest tak jak w osobówce. No nie jest akurat w tym Fordzie, nie jest wygodny ten fotel. Są to podłokietniki, niby wszystko ok, ale byłem tym hałasem chyba najbardziej umordowany. Także to też są pewne wady. Zaletami jest to, że nie wolno, ale niektórzy słyszałem tak robią, że zrobią sobie jakieś jedzonko na kuchence w trakcie jazdy, no bo na autostradzie, jeżeli jedzie się miarowo, no to niby się da, można skorzystać, ale nie można, nie polecam, nie róbcie tego, ale słyszałem, że niektórzy tak robią. Można skorzystać z toalety, można coś tam sobie się przebrać, wyciągnąć, poprawić i cały czas jechać i łykać te kilometry. To są takie zalety. No niby zaletą jest to, że można parkować na dziko, ale nie polecam, szczególnie we Francji, bo można stracić, szczególnie faceci podobno, mogą stracić to, czego nie da się odzyskać, a ci ludzie we Francji nie przebierają w mężczyznach w kobietach, usypiają ludzi, okradają, gwałcą, cuda bianki. Nie miałem ochoty tego próbować, dlatego polecam kempingi. Nawet sobie tak pomyślałem, że pewnie te kempingi wprowadziły taką legendę, żeby nie parkować na dziko, żeby zarabiać pieniądze. Może tak jest, może nie. Ja nie będę ryzykował, nie będę próbował tutaj wejść do tego samochodu przez te plastikowe drzwi, bagażnik czy cokolwiek. To jest dosłownie moment. To nie trzeba mieć narzędzi. Wystarczy ręką tam szarpnąć te drzwi od tego bagażnika i jesteście w środku. W tych plastiku, no tak jakbyście w plastikowym termosie się schowali albo w butelce. No. Masakra, jeżeli o to chodzi, więc lepiej jednak polecam te kempingi. No i tyle. No i jeszcze jedną taką dużą wadą. Jeżeli macie przyczepę i ciągniecie ją, no to oczywiście jedziecie trochę wolniej, ale zajeżdżacie na taki kemping, który jest 30 km czy 50 km nawet od danej atrakcji czy miasta, no i możecie odczepić tą przyczepę, część tego dobra zostawić w tej przyczepie na kempingu i jechać, a my tutaj kamperem w zasadzie jest to niemożliwe i nikt tego tak nie robi, że wjeżdża na kemping, siedzi, aha dobra, to jedziemy teraz do Barcelony. I co ja bym zrobił z tym kamperem w tej Barcelonie? Albo bym zapłacił 2 zyliardy za parkowanie, albo bym go zostawił w jakimś dziwnym miejscu, bym wrócił i bym miał cały samochód okradziony ze wszystkiego. Bo przecież nie będę ze wszystkim łaził po Barcelonie, nie? No dobra, wjeżdżam na stację, zatankuję to auto i je oddaję. I ja już naprawdę, jak nie będę musiał, albo nie będzie jakiegoś turbo pomysłu, nie wiem, przejechać Australię kamperem, czy coś takiego ze znajomymi, to nie wpadnę na pomysł, aby wypożyczać kampera jakiegokolwiek. A teraz AdBlue muszę gdzieś wykombinować. Kurde, gdzie jest dystrybutor do AdBlue? No dobra, to na razie, hejka.